Zaczęło się w latach 90., kiedy mój ówczesny magistrant Andrzej Kaim miał pracę magisterską na podstawie materiałów ze Strzelec Opolskich, z tamtejszych kamieniołomów opracowywać. Ja z nim do Strzelec Opolskich jeździłem. No i przy okazji jednej z takich wizyt nasz kolega dr Niedźwiecki z Uniwersytetu Wrocławskiego wspomniał o tym, że w dawnej cegielni, a wówczas już kopalni JU leżącej do cementowni Strzelce Opolskie, że są jakieś kości kręgowców. No i pojechaliśmy tam i się okazało, że rzeczywiście są. I chyba w czasie pierwszego z tych wyjazdów zobaczyłem wystającą ze ściany czaszkę wodnego gada. Wydobyłem tę czaszkę, przekonałem się, że jest doskonale zachowana. No i wtedy się zaczęła cała sprawa. Po jakimś czasie, po kilku wyjazdach ze studentami zebraliśmy materiał wystarczający, żeby przygotować przeglądową, wstępną pracę na temat tego stanowiska kręgowców kopalnych. Wtedy się też dowiedzieliśmy, doktor Spałek z Uniwersytetu Opolskiego jako student tam też znajdował jakieś szczątki kręgowców, ale nie zostało to nigdy opublikowane, ani też nie dotarło do naszej wiadomości przed czasem odpowiednim. Natomiast wiedzieliśmy, że zawiadomieni przez ówczesnego studenta, pana Spałka, koledzy z Wrocławia organizują wycieczki do Krasiejowa i zbierają tam skamieniałości kręgowców. Parę doktoratów na tym zostało ufundowane. Tomasz Sulej okazał się tutaj najbardziej operatywnym spośród uczestników tych wykopalisk i przy okazji wiele innych stanowisk kopalnych, między innymi w okolicach Lublińca, w okolicach Tarnowskich Gór znalazł. No i dzisiaj to dalej rozszerza. Lecimy już, tak? Znajdujemy się w szkole podstawowej w Miedarach, gdzie na 10-lecie wykopalisk wstawiliśmy gablotę, znajduje się za mną, i w tej gablocie wstawiliśmy opisane już szczątki kostne, które wydobyliśmy właśnie na terenie byłej cegielni w tej wsi, w Miedarach. 11 lat temu, kiedy zaczynaliśmy tutaj pracę, to już nie wiedzieliśmy, czego do końca się spodziewać. Te wszystkie zwierzęta, które wiemy, że występują tutaj, były dla nas niespodzianką, w miarę jak je odkrywaliśmy. Pierwsze odkryte warstwy tutaj zostały w latach 2000 przez ówczesnego studenta geologii z okolic tutejszych Tarnowskich Gór. Nazywa się Michał Stachacz. I on natrafił na jakieś pojedyncze kości. Następnie razem z Tomaszem Sulejem i Grzegorzem Niedźwieckim opisali te szczątki. Dzięki temu mamy zwierzęta, które żyły w tej zatoce miedarskiej, tropikalnej zapewne 240 milionów lat temu. Znaleziska z okresu środkowego Triasu sięgają w Polsce jeszcze XIX wieku. Europa dopiero uczyła się czytać tajemnice zapisane w skałach. Niemieccy geolodzy pracujący na Śląsku natrafiali na osobliwe formacje wapienne. W okolicach Gogolina i Górażdży zaczęto eksploatować jasny wapień muszlowy. Świadectwo istnienia prehistorycznego morza. Badacze opisywali skamieniałe muszle, ramienionogi, amonity i ślady mikroskamieniałości nieświadomie, rozpoczynając historię wyjątkowych odkryć sprzed 240 milionów lat. W XIX wieku, gdy rodziła się paleontologia, niemieccy paleontolodzy wydobywali kości także z terenu obecnej Polski i opisywali je naukowo. Tu na terenie Śląska znajdowało się bardzo dużo chłopskich łomików, ale też robiono przekopy kolejowe, były kamieniołomy używane pod większe budowy i stąd dzięki takiej ręcznej wybieraniu bloków skalnych znajdowano bardzo dużo kości różnych gadów morskich.
I już w pierwszej połowie XIX wieku pierwsze kości z terenu Polski były opisywane przez takich paleontologów jak właśnie von Meyer i one nie tylko trafiały do artykułów naukowych, ale także nimi handlowano. Te kolekcje skamieniałych kości z terenu Polski trafiały do różnych instytucji na terenie Europy, między innymi ogromna kolekcja tych kości ze Śląska znajduje się dzisiaj w Wiedniu. Idealnym przykładem doskonale zachowanej skamieniałości ze Śląska, która widnieje dziś w muzeum w Wiedniu, jest czaszka Germanozaura. Żył około 245 milionów lat temu na terenach dzisiejszej Europy. Miał wydłużone ciało, długą szyję i ogon, a kończyny przekształcone częściowo w płetwy. Prawdopodobnie był sprawnym pływakiem i żywił się rybami oraz innymi drobnymi zwierzętami morskimi. Pierwsze fragmenty kości zaczęto dostrzegać właśnie w wapieniach gogolińskich. Długie, cienkie i popękane, często wyrzucane podczas łamania skał. Ale dla naukowców było jasne, to nie były przypadkowe kawałki. Szczątki niewielkiego gada o długości zaledwie pół metra z szeroką czaszką, który pływał w triasowym morzu na terenie dzisiejszej Polski. Daktylozaur. I już wtedy Gogolin szybko zyskał sławę jako najstarsze, znane w Polsce stanowisko kręgowców środkowego triasu. To był pierwszy rozdział nowej historii. Równocześnie, zaledwie kilka kilometrów dalej, w Górażdżach, cementownia prowadziła intensywną eksploatację skał. Tamtejsze wapienie były równie stare i bogate, pełne muszli i liliowców, ale brakowało kości. Znaleziska te długo nie przekraczały granicy geologicznej ciekawostki. Fauna bezkręgowa, choć obfita, nie dorównywała doniosłością kręgowcom znanym z Gogolina. Jedna z ciekawszych tamtejszych skamieniałości została opisana w 1902 roku. Morski gad długości ponad metra. Wydobyte 80% szkieletu pozwoliło naukowcom na dokładną analizę. Jednak podczas II wojny światowej okaz został uszkodzony, a do dziś przetrwał fragment z częścią łapy, żebra, miednica i kilka kręgów. Eksponat jest dziś znany jako jedyny przedstawiciel gatunku Proneusticosaurus silesiacus. Dokładnie 116 lat po jego pierwszym opisaniu Dawid Surmik z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dostrzegł na żebrach okazu guskowate narośle. Późniejsze badania, wykonane przez kierowany przez niego polsko-amerykański zespół naukowców, wykazały, że narośla były reakcją kości na przewlekłą infekcję podobną do gruźlicy. Inaczej mówiąc, pierwszy znany nauce pacjent z gruźlicą zamieszkiwał rejony Śląska 245 milionów lat temu. Przez lata wspominało się o innych, podobnych miejscach, w których do tej pory nie przeprowadzono szerzej zakrojonych wykopalisk. Aż w końcu, w latach 80. XX wieku, oczy geologów i przemysłowców skierowane zostały nieco bardziej na południe. Kamieniołomem w Jaworznie zainteresowałem się już jako dziecko, jako kilkuletni chłopiec. Jeździłem tam po prostu z tatą na takie wycieczki przyrodnicze, zbieraliśmy sobie kamieniołości. To było zresztą takie miejsce takie bardzo urokliwe. Tam w czerwcu rosły maki, chabry, było tam po prostu ładnie. No i można było zebrać sobie kamieniołości. Ja od dziecka paleontologią się interesowałem i to było takie miejsce tak naprawdę najbliższe w moim bezpośrednim otoczeniu, gdzie no, występowały skały, występowały sobie kamieniołości, dlatego bardzo chętnie tam jeździłem. Następnie już jako nastoletni chłopak już byłem po maturze za pośrednictwem forum paleontologicznego poznałem Zbyszka Jelonka. On był z wykształcenia geologiem, absolwentem właśnie ówczesnego Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, jednak wówczas
no nie pracował w zawodzie geologicznym, natomiast był pasjonatem. Właśnie wtedy zaczęliśmy wspólnie do tego kamieniołomu jeździć i naszym celem było właśnie znalezienie notozaura. To był właśnie ten czas, kiedy po raz pierwszy o tych notozaurach usłyszałem. Jeszcze nie do końca wiedziałem, jak te zwierzęta wyglądają. Zainteresowałem się wówczas tym tematem i wspólnie ze Zbyszkiem zaczęliśmy tam regularnie jeździć. Kamieniołom Sadowa Góra w Jaworznie stanowił ważny obiekt zarówno dla badań geologicznych, jak i dla lokalnego przemysłu wydobywczego. Eksploatacja wapieni prowadzona była przez wiele dekad, a nowoczesne wówczas urządzenia górnicze systematycznie odsłaniały kolejne partie odsłonięć skalnych. Z czasem jednak infrastruktura techniczna uległa zużyciu, a narastające trudności ekonomiczne przedsiębiorstwa doprowadziły do zakończenia działalności kamieniołomu w 1995 roku. Po zamknięciu wyrobiska obszar stopniowo zarósł roślinnością. Mimo to zachował duże znaczenie naukowe i na szczęście wciąż zwracał uwagę najbardziej bystrych oczu. Począwszy od tego 2012 roku zaczęliśmy znajdywać właśnie szczątki kostne. Były to głównie kości notozaurów, czyli tych takich najbardziej, można powiedzieć, popularnych, najczęściej znajdywanych właśnie gadów morskich, czy w zasadzie ziemnowodnych, ale bywało też, że znaleźliśmy jakieś zęby ryb, łuski, także tutaj cała właśnie menadżeria tego prehistorycznego triasowego morza. Były oczywiście też bezkręgowce, właśnie liliowce, małże, no ale jednak naszym celem było skompletowanie na tyle, na ile to możliwe szkieletu notozaura. Notozaury to były takie właśnie ziemnowodne zwierzęta, gady, które wtórnie wróciły do morskiego środowiska, przypominały nieco jaszczurki, stąd też nazwa tej grupy Notozauria, która oznacza fałszywą jaszczurkę. Jest to nazwa nadana, gdy po raz pierwszy właśnie notozaur został opisany bodajże w 1834 roku. Polowały przede wszystkim na ryby, których szczątki, jak wspomniałem, też znajdywaliśmy. Natomiast same raczej nie miały naturalnych drapieżników, raczej były takimi drapieżnikami szczytowymi w tym pradawnym ekosystemie. No, na podstawie kości, które znaleźliśmy, można oszacować, że mogły mieć około 1,5 metra długości ciała, więc licząc od pyska aż po końcówkę ogona. No i najbardziej tutaj pasuje tak taksonomicznie, że był to gatunek Notosaurus marchicus, taki właśnie bardzo znany z podobno wiekowych osadów właśnie tak zwanego basenu germańskiego. Rozrysowując ten obrazek, miałem w głowie tylko jedną rzecz. Skoro te gady mogły wychodzić na ląd, nie chcę robić ich w wodzie. Moment napięcia, być może starcia, a może też komunikacji między drapieżnikami. Na Śląsku nie brakuje gatunków, które żyły tylko pod wodą, więc skorzystajmy tu z lądowo-wodnego trybu życia notozaurów, aby trochę urozmaicić prace, które dziś Wam przedstawię. Fale uderzają o skaliste brzegi, powietrze przeszywa ciężki szum ulewy. Ciemna tonacja wzmacnia aurę takiej tajemnicy, obcości, przywodząc na myśl oceaniczne głębiny, gdzie światło ledwie przenika, a każdy ruch kryje w sobie potencjalne zagrożenie. I w takim klimacie postanowiłem zrobić wszystkie obrazy do tego filmu. Mroczne i tajemnicze, wwiercające ci do głowy niebezpieczeństwo oraz to, że raczej nie chciałbyś w tamtych czasach popluskać się z rodzinką na plaży. Notozaury przypominały dzisiejsze foki lub wydry, ale z głową
przypominającą jaszczurkę i szyją zakończoną paszczą pełnych, długich, stożkowatych zębów. Te zęby, widoczne na obrazku, są powodem mojej sympatii do tego gatunku i służyły do chwytania śliskich ryb i głowonogów. Ofiara nie miała szans wyrwać się z takiego uchwytu. Nawet w środowisku paleontologicznym nazywane jest to po prostu klatką. Ciekawostką jest, że ich budowa kończyn, przekształconych w szerokie, wiosłowate płetwy, sugeruje, że nie były mistrzami długodystansowego pływania. Raczej czaiły się w pobliżu dna, by z zaskoczenia chwycić ofiarę. Ich strategia przypominała zachowanie współczesnych krokodyli. Pierwsze naukowe opisy notozaurów pojawiły się w latach 30. XIX wieku. Znaleziska z Niemiec, zwłaszcza z rejonu Bejreów, odegrały kluczową rolę w zrozumieniu tej grupy gadów. Szybko okazało się, że należą one do większej grupy sauropterygów, w której znajdziemy także wspomniane przeze mnie daktylozaury, germanozaury, proneustikozaury, a także późniejsze, bardziej popularne plezjozaury. Zależało mi tu, aby obraz oddał ich najważniejsze cechy. Długą, wężowatą szyję, aerodynamiczne ciało i potężne, paszczowe narzędzie polowania. Skóra pokryta drobną łuską, wyraźnie mokra od deszczu i spływającej wody. Umieszczenie obu zwierząt blisko siebie pozwala też odczuć tą skalę. Jeden z nich zbliża się frontalnie, drugi stoi bokiem, jakby czujnie obserwował sytuację. Dwie paszcze uzbrojone w dziesiątki iglastych zębów wśród nocnego deszczu, którego dźwięki roznoszą się po skalnych ścianach zatoki, stojących tam jak jakaś brama do obcego królestwa. W takim miejscu nie masz dokąd uciec. Nie ma bezpiecznych odległości. Nie ma spokojnych i płytkich wód, bo wszystko co żyje jest albo łowcą, albo ofiarą. Tak więc witamy na Śląsku. 240 milionów lat temu. A tymczasem po drugiej stronie górki w ciszy pracują Ola, Dawid, Piotr i Antoni. Ola ma już dosyć opowieści z męskiego świata. Już w latach 2015 i 2016 Instytut Paleobiologii PAN we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował pierwsze miesięczne wykopaliska paleontologiczne w Miedarach, podzielone na dwutygodniowe turnusy dla studentów. Każdy turnus zgromadził kilkunastoosobową grupę uczestników, którzy mieli okazję zdobywać praktyczne doświadczenie w pracy terenowej. Pani Olu, czy może nam Pani opowiedzieć, na czym polega wydobywanie skamieniałości? Co teraz Pani tutaj robi? Proszę powiedzieć telewidzom. A co tutaj są jakieś kości, tak? Jest idea, tu jest idea. Idea. To jest jej początek. Początek idei. Rozumiem. Od dokumentowania odkryć przez precyzyjne wydobywanie skamieniałości, rzucanie młotkiem, chowanie się przed gradem, taplanie się w błocie, użeranie się z gośćmi od wywiadów takimi jak ja, aż po wstępne opracowywanie okazów w prowizorycznych polowych laboratoriach. Niektórzy z nich kontynuowali późniejszą karierę naukową, a ich pierwsze publikacje bazowały właśnie na materiałach zebranych w trakcie tych pionierskich sezonów wykopaliskowych. Natomiast dla wielu studentów udział w turnusach w Miedarach był pierwszym kontaktem z prawdziwą paleontologią w terenie. Dowiedziałam się właśnie o Miedarach w Krasiejowie, bo było mi powiedziane, że tutaj się też organizuje wykopaliska właśnie dla studentów. Na razie jeszcze nie jestem studentką, ale tutaj tak sobie próbuję, jak to wszystko wygląda na terenie i uczę się i patrzę, czy to jest w ogóle coś, co ja chcę robić w moim życiu. Nazywam się Jagoda, do Miedar trafiłam, bo interesuję się paleontologią, ale nie znam się na niej totalnie i chciałam się trochę więcej dowiedzieć.
To jestem drugi raz w Miedarach. Trafiłam tutaj właściwie przez kilka osób, głównie przez doktora Przemysława Świsia i doktora Łukasza Czeplińskiego, którzy mnie zachęcili. Do Miedar trafiłem pierwszy raz 3 lata temu, teraz jest mój 4. turnus i trafiłem tu poprzez koło naukowe Biologii Ewolucyjnej na Uniwersytecie Warszawskim. Drugi turnus. Dowiedziałem się o wykopaliskach od znajomych, którzy studiują w Warszawie, którzy już tutaj byli. Same super rzeczy się tutaj znajduje i cieszę się, że w ogóle miałam taką możliwość, żeby tutaj pracować. Jest to też takie fajne spełnienie marzeń z dzieciństwa o wykopaliskach. Przyjechałam tu pociągiem z drugiego końca kraju, z Gdańska. Już w zeszłym roku znalazłam żeberko od notozaura, kręg szyjny tanestrofa i dużo ząbków i łusek. W tym roku na razie głównie łuski, bo pierwsze 2 dni w sumie nawet nie miałam swojego sektora, tylko przygotowywałam inne sektory dla ludzi, którzy będą w przyszłości. W zeszłym roku w trakcie turnusu pomagałam w realizacji muralu przedstawiającego panoramę triasowych Miedar w lokalnym zespole szkolno-przedszkolnym według projektu Kuby Zalewskiego. Bardzo, bardzo fajne uczucie znaleźć coś, jakby szukać tyle czasu i w końcu móc zobaczyć, po co się tu jest tak naprawdę. Chociaż tyle się udało, liczę, że jutro właśnie jakieś kości wyjdą, bo jestem już przy tej warstwie, gdzie powinny zacząć wychodzić właśnie. Ale jak się to wszystko zaczęło tak naprawdę? Więc zaczęło się od Michała Stachacza, który mieszkał w Tarnowskich Górach, teraz już jest panem doktorem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kiedy spacerował sobie tutaj w wolnym czasie i realizował swoje marzenia odkrywcy, spacerował po okolicach Tarnowskich Gór, zaszedł właśnie do Miedar i w pozostawionej cegielni, gdzie widać, że jest wykopany bardzo duży dół w ziemi, znalazł jakieś szczątki kostne i schował je do szuflady. Ale jak został studentem i zaczął się interesować geologią i paleontologią i usłyszał o tym, że najpierw wykopaliska prowadził Instytut Paleobiologii w Krasiejowie, usłyszał o Krasiejowie, potem usłyszał o Lisowicach i usłyszał o tym, że w lisowicki projekt zaangażowany jest Grzegorz Niedźwiecki, to w 2008 roku zadzwonił do Grzegorza i powiedział: słuchaj Grzegorz, dawno temu koło Tarnowskich Gór znalazłem jakieś bardzo ciekawe kosteczki. Może byśmy tam pojechali, bym cię pokazał. No więc natychmiast z Grzegorzem, z Kingą i Zosią jeszcze przyjechaliśmy do Miedar, spotkaliśmy się z Michałem i rzeczywiście od razu znaleźliśmy, wtedy to była warstwa dolomitu i dosłownie pół godziny kopania mieliśmy kręg szyjny notozaura, morskiego gada i zęby rekinów. Badacze z Instytutu niezwłocznie uzyskali zgodę właściciela terenu na przeprowadzenie próbnych wykopalisk. Już pierwszy dzień prac przyniósł znaczące rezultaty. Analiza pyłków przeprowadzona przez dr Annę Fijałkowską-Mader pozwoliła określić wiek warstw osadów na około 240 milionów lat. Zaledwie rok po zakończeniu prac próbnych ukazała się pierwsza publikacja naukowa opracowana we współpracy z odkrywcą pierwszych skamieniałości z tego stanowiska, Michałem Stachaczem. Notozaur z Miedar w porównaniu z wcześniejszymi gatunkami ze Śląska i nie tylko, był większy, 6 metrów długości. Jego fragmenty to pierwsze kości odkopane na terenie Miedar. Może i jest najczęściej odnajdywanym morskim gadem w okolicy, ale mimo to dotknięcie jego czaszki to dla mnie wyjątkowe doświadczenie. Ta czaszka była pierwszą czaszką notozaura znaną, odkrytą na Śląsku od ponad 100 lat. Tutaj kiedyś niemieccy badacze na terenie Śląska znajdywali pojedyncze okazy tych czaszek, a kilka lat temu udało nam się znaleźć tutaj w Miedarach kolejną. I od tamtej pory uzbieraliśmy już 6 czaszek notozaurów i wiele oczywiście innych, bardziej izolowanych elementów, takich jak kręgi, kości kończyn, mnóstwo zębów, dzięki czemu wiemy, że prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z nowym gatunkiem notozaura,
nieznanym nigdzie indziej. Większość miedarskich skamieniałości reprezentują zwierzęta, które pojawiły się po wymieraniu ekstremalnym, gdy życie zaczęło się odbudowywać. Środowisko w Miedarach to była zatoka o niskim zasoleniu, podobna do współczesnego Bałtyku, co pozwoliło współistnieć faunie typowo słodkowodnej i morskiej. Do rekonstruowania środowiska w Miedarach, w którym te zwierzęta, które znajdujemy, żyły, a przynajmniej ich szczątki się nagromadziły, wykorzystujemy wiele różnych cech osadu. To są takie badania bardziej już geologiczne czy sedymentologiczne, właśnie polegające na znajdowaniu różnego rodzaju struktur. Mamy w Miedarach różnego rodzaju warstwowania, różnego rodzaju kontakty między warstwami, znajdujemy ślady po korzeniach, nory robaków, różnego rodzaju minerały, które wszystkie naprowadzają nam, są takimi cegiełkami, różnego rodzaju wskaźnikami na to, co tam właściwie mogło się dziać to 240 milionów lat temu. I okazuje się, że jest to zadanie dosyć trudne. To środowisko jest nietypowe, takiego rodzaju, które rzadko znajdujemy w ogóle w zapisie geologicznym, ponieważ nie jest ani całkowicie morskie, ani całkowicie słodkowodne, czy takie kontynentalne, czasem się mówi lądowe. Jest to coś pomiędzy i w tym momencie nadal jesteśmy w trakcie takich badań geologicznych, żeby tą zagadkę rozwikłać i rozwikłać też ten temat, czy te zwierzęta pochodzą z jednego miejsca, czy nagromadziły się tam z wielu różnych miejsc. Na razie jesteśmy w stanie powiedzieć, że było to środowisko związane z morzem. Być może to było właśnie płytkie morze, takie do głębokości kilkunastu metrów, ale też właśnie większość tych kości jest nagromadzonych w takich warstewkach pochodzenia sztormowego prawdopodobnie. Natomiast nie możemy też wykluczyć takiej wersji, że było to coś w rodzaju na przykład równiny pływowej, tam gdzie poziom wody okresowo się podnosi i obniża, gdzieś w takiej strefie właśnie przybrzeżnej, czy wybrzeża właściwie morskiego, albo wręcz takie przybrzeżne jezioro, takie, które też znajdujemy w Polsce, czy w ogóle często w północnej Europie, gdzie przelewa się ta woda morska, są te wpływy morskie, ale jednak jest to odizolowany w dużej mierze zbiornik od takiego morza otwartego. Jednak niektóre skamieniałości znajdowane tutaj dowodzą, że żyły tu także zwierzęta, które przetrwały wielkie wymieranie. Czas, kiedy zniknęło ponad 90% wszystkich gatunków na Ziemi. W Permie mamy całą masę gadów ssakokształtnych i innych prymitywnych gadów. Następnie przychodzi wielkie wymieranie pod koniec Permu. Mówi się o tym wręcz matka wszystkich wymierań. I one prawie wszystkie znikają nam. I w Triasie to, co teraz wykupujemy, to są trochę takie niedobitki po tym wielkim wymieraniu. Z o wiele rzadszymi gadami pływającymi były chroniozuchy. One są takie... są czymś pośrednio między płazami a gadami. To się nazywa w systematyce reptiliomorfa. Te chroniozuchy miały bardzo charakterystyczne osteodermy, czyli tarczki kostne pokrywające grzbiet tego zwierzęcia i które przyrastały do wyrostków kolczystych kręgów. Czyli to są te elementy kręgów, które jeśli przejedziemy po swoim kręgosłupie, to właśnie te wystające elementy są wyrostki kolczyste. I u tych chroniozuchów te osteodermy przyrastały do tych wyrostków kolczystych i miały bardzo charakterystyczny kształt. Póki co znaleźliśmy tylko jedną tarczkę, jedną osteodermę tutaj w Miedarach, ale wiemy, że te zwierzęta tutaj były. Co ciekawe, grupa ta miała swój największy sukces ewolucyjny w Permie i wydawało się, że w Triasie już wymarła. Niedawne znaleziska z Niemiec i teraz nowe znaleziska z Polski, z Miedar pokazuje, że ta grupa wciąż sobie radziła w środkowym Triasie, czyli te 240 milionów lat temu. Scena, w której dwa osobniki dały sobie na wstrzymanie. Znalazły chwilę wytchnienia. Jeden wspiął się na wyższy głaz, obczajać tam słychać pod wodą. Drugi schodzi ze skałki, zanurzając się pod wodę, a jego ciało tworzy wyraźny łuk. Tarczki na grzbiecie rysują się wyraźnie na tle szarości nieba. Światło jest stłumione, rozproszone przez ciężkie chmury zwiastujące deszcz. W oddali majaczą rozmyte kształty wzgórz, niemal stapiających się z niebem.
To krajobraz po burzy, albo też przed burzą. W każdym razie powietrze jest gęste od wilgoci. Linie płynne, organiczne. Natura nie ma w zwyczaju tworzyć od linijki. Skóra pokryta subtelnymi przejściami tonalnymi, tak aby oddać jej wilgotną, lekko chropowatą fakturę. Tarczki grzbietowe zaakcentowane mocniej, aby nadać im trójwymiarowości i podkreślić ich rolę w budowie tego zwierzęcia. Były dość ważne. Pomimo, że były głównie wzdłuż kręgosłupa, to one stanowiły w tym miejscu naturalny pancerz. Usztywniały kręgosłup, pomagały w pływaniu i chroniły przed drapieżnikami. Przede wszystkim to dzięki nim wiemy, z jakim zwierzęciem mamy tu do czynienia. Chroniozouchy żyły na przełomie Permu i Triasu, w epoce, kiedy Ziemia dźwigała się po największym w dziejach wymieraniu. A jednak te przyjemniaczki przetrwały i opanowały podmokłe doliny rzek i jezior. Ich długość ciała wahała się od 1,5 do nawet 3 metrów. Ciało smukłe, ale potężne. Głowa była spłaszczona, o długim pysku i nozdrzach umieszczonych wysoko, zupełnie jak u dzisiejszych krokodyli. Dzięki temu chroniozouchy mogły czaić się tuż pod powierzchnią wody, obserwując otoczenie niemal niezauważalnie. Ich oczy były skierowane lekko ku górze, co pozwalało śledzić ruch nad taflą wody, podczas gdy reszta ciała pozostawała nieruchoma w zanurzeniu. Tak więc zza zasłony wymarłego świata 6 godzin w Procreate. Chroniozouchy czekają na moment, gdy mgła znów opadnie, a wody wkrótce poznają swoich prawdziwych władców. Po prostu trwają i wypatrują ryb. Ryby w Miedarach są reprezentowane przez bardzo, bardzo wiele okazów. To jest właściwie główna grupa zwierząt, które tam znajdujemy. Udało nam się zidentyfikować w Miedarach około 15 gatunków ryb. Ta liczba jest dosyć płynna, ponieważ cały czas badania trwają, cały czas się dowiadujemy nowych rzeczy. W każdym razie jest to zespół dosyć duży, ponieważ taka różnorodność ryb w jednym miejscu, w jednym stanowisku paleontologicznym to jest dosyć rzadka sytuacja i daje nam to bardzo fajny wgląd w to, jak te zespoły ryb wyglądały 240 milionów lat temu. Oczywiście Miedary to nie pierwsze miejsce na świecie znane z występowania właśnie tych gatunków, co też ułatwiło ich dokładną identyfikację. Wszystko na podstawie odkrytych ząbków, łusek, małych fragmentów szkieletów. Sam osobiście miałem okazję znaleźć fragment kolca grzbietowego rekina. Tak, na Śląsku pływały kiedyś rekiny. Dokładniej rekiny zwane chybodontami. Wymarła grupa, blisko spokrewniona z rekinami, które znamy dziś. Z daleka może i podobne, ale chybodonty, poza 2 wielkimi płetwami grzbietowymi, miały także towarzyszące im kolce i posiadały rogi. W przeciwieństwie do dzisiejszych rekinów, chybodonty tolerowały różne zasolenia wody. Część z nich żyła w wodach słodkich, a część w morzu. W Miedarach znajdujemy takie rekiny raczej morskie, raczej takie rodzaje dosyć specyficzne dla środowisk morskich i dotychczas udało nam się zidentyfikować kilka gatunków. Jednym z nich jest Acrodus. To jest taki rekin dosyć pospolity w Triasie i to był rekin należący do takiej grupy ekologicznej dosyć mało kojarzeń z rekinami, bo rekiny się kojarzą głównie, prawda, z drapieżnikami, które polują na inne zwierzęta, potrafią udziałać ludzi, nawet są przypadki śmiertelne, prawda, znane takich ataków, chociaż wcale nie jest ich tak dużo, jakby się mogło wydawać. Oczywiście tutaj, prawda, popkultura też nakręciła wokół rekinów pewien taki mit, że one są krwiożercze i tutaj oczywiście do filmów Szczęki i tym podobnych nawiązuje. Natomiast Acrodus był rekinem, który żywił się raczej zwierzętami, które prowadziły osiadły tryb życia. Zęby Acrodusa przypominały bardziej kamienie. Nie były ostre, z całą pewnością nie przypominały zębów drapieżników. Prawdopodobnie służyły do miażdżenia pancerzy zwierząt podobnych do dzisiejszych skorupiaków. Takich rekinów o podobnym
trybie odżywiania się mamy w Miedarach jeszcze jeden właściwie rodzaj. Jest to rodzaj Lissodus. To był rekin, który był dosyć mały, prawdopodobnie mniejszy od Acrodusa. Taki pojedynczy ząb Acrodus potrafi mieć 1 cm długości, natomiast zęby Lissodus przeważnie są bardzo małe, ledwo widoczne gołym okiem, mają 3 mm tak maksymalnie, te, które znajdujemy w Miedarach przynajmniej. I to też był rekin o takim dosyć podobnym sposobie odżywiania się, chociaż no właśnie, te rekiny w triasie reprezentują całe szerokie spektrum różnych gam przystosowań do żywienia się różnymi pokarmami i w przypadku Lissodus te zęby, chociaż były płaskie i przystosowane zdecydowanie też do miażdżenia, to jednak występowały na nich takie spłaszczone, ale jednak wierzchołki, które raczej oddziaływały troszkę inaczej, te siły się tam rozkładały podczas jedzenia swoich ofiar niż w przypadku Acrodus. No i poza tym oczywiście mamy w Miedarach też rekiny już takie ścigające, takie, które nam się bardziej z rekinami kojarzą. I tutaj mamy rodzaj Polyacrodus. To już były zęby, rekiny o zębach chwytnych z takimi delikatnymi powierzchniami, krawędziami pozwalającymi lepiej przytrzymać ofiarę, więc tutaj już mamy do czynienia z drapieżnikami. Rozmiar znajdowanych zębów pozwala przypuszczać rozmiar tego gatunku. Z racji tego, że niektóre zęby mają niecałe 2 mm, a inne 2 cm, przedział rozmiaru całego ciała sięga mniej więcej od kilkunastu centymetrów do ponad metra długości. Zęby były wieloguzkowe z centralnym szczytem i mniejszymi bocznymi guzkami, co sugeruje dietę opartą na miękkim pokarmie, takim jak małe rybki i bezkręgowce. Tak się złożyło, że zanim dowiedziałem się o występowaniu Polyacrodusa w Polsce, już wcześniej darzyłem go niemałym sentymentem, ale o tym kiedy indziej. W każdym razie pomyślałem, że super byłoby zaliczyć obraz, na którym przemierza głębiny. No i tu oczywiście ważne jest środowisko, więc od początku. Wody o wysokim zasoleniu w czasach triasu mogły charakteryzować się różnymi cechami. Tutaj postanowiłem narysować coś, co od razu wykłada na stół to, z jakim środowiskiem mamy do czynienia. Liliowce. Wiem, że niektórym znawcom może się wydać to dość zabawne i oczywiste, ale liliowce to nie są rośliny. Nawet mimo tego, że nazywa się je często liliami morskimi, są one zwierzętami. Dokładnie grupa szkarłupni, spokrewniona z rozgwiazdami i jeżowcami, których historia sięga 450 milionów lat wstecz. Ich ciało składa się z kielicha z ramionami, pokrytego wapiennym szkieletem oraz często długiej, segmentowanej nóżki, która przytwierdza je do dna morskiego. Ramiona, zwykle rozgałęźnione i pokryte tzw. pinnualami, pełnią funkcję filtracyjną. Liliowiec wychwytuje nimi zawieszone w wodzie cząstki organiczne i plankton. W czasach, w których występowała większość gatunków odkrytych w Miedarach, czyli środkowy trias, liliowce miały w zwyczaju tworzyć rozległe łąki na dnach mórz. Ich skamieniałe łodygi, zbudowane z tysięcy wapiennych członów zwanych kolumnalami, są jednymi z najczęstszych znalezisk paleontologicznych. Choć wiele grup wymarło podczas wielkich kryzysów biotycznych, część przetrwała do dziś. Współczesne liliowce występują głównie w głębinach oceanicznych i reprezentują dwa tryby życia. Osiadłe, przytwierdzone do podłoża oraz wolno pływające, przypominające meduzy. Ich ewolucyjny sukces wynika z niezwykłej zdolności do regeneracji i adaptacji do różnych środowisk morskich. Liliowce są więc doskonałym przykładem organizmów, które choć zmieniły swój zasięg i różnorodność, od setek milionów lat pozostają istotnym elementem ekosystemów morskich. Przez znaczną część ery mezozoicznej, kiedy na lądach panowały dinozaury, liliowcom mogły towarzyszyć różne zwierzęta, np. właśnie chybodonty. Polyacrodus. Poza zębami znajdowane są także fragmenty kolców grzbietowych. Przypisanie znalezionego kolca do któregoś z gatunków jest niemal niemożliwe.
a większość rekonstrukcji poszczególnych grup to czyste spekulacje. Dlaczego, jeśli chodzi o rekiny, znajdywane są tylko kolce grzbietowe i zęby? Widzicie, szanse zachowania skamieniałości rekinów są najmniejsze, jeśli chodzi o wszystkie kręgowce. Ich szkielet jest chrzęstny i bardzo łatwo się rozpada. Mimo to wiemy, że ten gatunek występował w różnych środowiskach, zarówno w morzach, jak i w wodach słodkich, co czyni to przykładem dużej plastyczności ekologicznej chybodontów. Skamieniałości Polyacrodus, głównie w postaci właśnie zębów i tych kolców grzbietowych poza Europą, znajdywane są też w Azji i Ameryce Północnej, co świadczy o ich szerokim zasięgu geograficznym. Polyacrodus, choć nie dorównywał wielkością późniejszym rekinom mezozoiku, był ważnym elementem ówczesnych ekosystemów, a jego obecność pokazuje, że chybodonty pełniły rolę wszechstronnych drapieżników na długo przed pojawieniem się dominujących grup rekinów, jakie znamy dziś. Wojtek, jedziesz dalej. Dobra. W miedarach występuje też dużo ryb kostno-szkieletowych. Tak jak rekiny były chrzęstno-szkieletowe i ich ciała właśnie dosyć słabo się zachowują w zapisie kopalnym, więc mamy same zęby i kolce, to w przypadku ryb kostno-szkieletowych znajdujemy znacznie więcej. I wśród ryb kostno-szkieletowych znajdujemy organizmy bardzo duże, jak i takie bardzo małe. Zaczynając od tych bardzo dużych, to prawdopodobnie największą rybą, jaką znajdujemy w miedarach, była ryba dwudyszna z rodzaju Ptychoceratodus. Na podstawie tego, co znajdujemy, udało nam się, można oszacować długość tego zwierzęcia, oczywiście z pewną dozą niepewności, ale to zwierzę mogło osiągać nawet 5 metrów długości, co oznacza, że było pewnego rodzaju jednym ze szczytowych drapieżników tego środowiska, chociaż odżywiało się raczej dosyć takim pokarmem typu małże czy ramienionogi, ale też prawdopodobnie takie dzisiejsze ryby dwudyszne, one są wszystkożerne, polowały na ryby. Ptychoceratodus to ryba kostno-szkieletowa. Mimo to spora część szkieletu była chrzęstna, podobnie, ale w znacznie mniejszym stopniu jak u omawianych wcześniej rekinów, czyli znajdujemy jej trochę więcej. Najczęściej spotykane skamieniałości to głównie zęby, a raczej płyty zębowe. Płyty zębowe ryb dwudysznych mają zazwyczaj może z 2 cm długości. Płyty zębowe z miedar dochodzą do 8 cm. Pierwszą z nich znalazł już na początku wykopalisk w Miedarach Tomasz Sulej. Kolejna trafiła się po 7 latach. Była preparowana kilka tygodni. Wypreparowana wyglądała dla Tomka znajomo, tak więc odnalazł w magazynie pierwszą, odkopaną 7 lat wcześniej i okazało się, że obie należą do jednego osobnika. Na tyle okazałego, że można spodziewać się, że jego łuski mogły osiągać nawet 10 do 15 cm. Analizy filogenetyczne sytuują ten rodzaj ryb blisko współczesnych ryb dwudysznych, co podkreśla jego znaczenie dla zrozumienia ciągłości linii ryb dwudysznych od paleozoiku po czasy dzisiejsze. Zresztą sam korzystałem przy tej wizualizacji właśnie z fotografii dzisiejszych ryb dwudysznych. Choć Ptychoceratodus wymarł w kredzie, jego ewolucyjne dziedzictwo odnaleźć można w żyjących obecnie w Afryce, Ameryce Południowej i Australii ryb dwudysznych, które zachowały podobny plan budowy m.in. aparatu szczękowego. 5 godzin w Procreate. Ptychoceratodus ściga rybkę z rodzaju Gyrolepis. Miedary 240 milionów lat temu. Kolejną rybkę opiszę wam ja. Dlaczego? Bo znałem ją już jako dzieciak. Fascynowała mnie jej torpedowata budowa ciała. Była to raczej ryba typu Pursuit Predator, zdolna do gwałtownego przyspieszenia niż długodystansowego pływania. Bardzo wydłużone szczęki, najeżone licznymi, szpiczastymi zębami z krawędziami tnącymi, co sugeruje tryb życia szybkiego, aktywnego myśliwego, podobnego do współczesnych barakut czy szczupaków. Zaurichthys osiągał ponad metr długości. Przystosowania typowe dla bardzo drapieżnej ryby, która ściga swoje ofiary.
No i mówiąc ściga, mam tu na myśli spekulowaną prędkość 10 metrów na sekundę. To była ryba, która polowała na zasadzie bardzo szybkiego przyspieszenia. To był drapieżnik zasadzkowy, który czyhał na swoją ofiarę, troszeczkę jak dzisiejszy szczupak. Gdzieś się prawdopodobnie maskował, być może w roślinności, być może w otwartej toni wodnej. Kiedy wypatrzył swoją ofiarę i nadarzyła się okazja, łapał bardzo duże przyspieszenie i chwytał, jakby nabijał się na swoją ofiarę pyskiem i ją właściwie od razu połykał. Poza tymi dużymi rybami mamy w Miedarach grupę, którą spotykamy jeszcze częściej i to są ryby promieniopłetwe. Ryby promieniopłetwe, czyli te, które praktycznie prawie wszystkie ryby, które występują dzisiaj, za wyjątkiem właśnie rekinów i płaszczek. Czyli jak sobie wskoczymy do morza, do oceanu czy do jeziora, to na pewno spotkamy właśnie ryby promieniopłetwe. Jeżeli spotkamy karpia, ukleje, czy barakudę, czy śledzia, to wszystko właśnie są reprezentanci, czy suma, to są wszystko reprezentanci ryb promieniopłetwych. W czasach, które sobie omawiamy, ryby promieniopłetwe nieco różniły się od dzisiejszych. Głównie chodzi tu o pokrycie ciała. Otóż łuski dzisiejszych ryb są elastyczne, natomiast ciała ryb w czasach m.in. środkowego triasu były pokryte tak zwaną łuską ganoidową. Łuski zbudowane z kości, zębiny i szkliwa. Inaczej mówiąc, nawet kilkucentymetrowe rybki były pokryte pancerzem w dotyku, zapewne przypominającym nasze zęby. Bardzo odporne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia. Wytrzymałe, co też pozwoliło im na przetrwanie w kamieniu milionów lat. W Miedarach ryby promieniopłetwe znajdujemy na porządku dziennym, to znaczy w zasadzie w każdym kawałku skały niemalże można znaleźć jakiś ich szczątek, ponieważ te łuski ganoidowe przez tą swoją twardość zachowują się bardzo, bardzo dobrze. One nie podlegają zbyt łatwo rozkładowi, w dodatku są jeszcze bardzo dobrze widoczne. Szkliwo się pięknie mieni, tak się świeci jak malutki brylancik, wobec czego takie łuski bardzo łatwo znaleźć. Nawet w Miedarach mamy takie sytuacje, że mamy takie przewarstwienia, gdzie całe powierzchnia warstwowania skały jest wyścielana setkami takich łusek pochodzących od różnych ryb. Natomiast łuski mają pewną wadę. Bardzo długo się je rysuje. Są mało specyficzne. Generalnie wszystkie są podobne i ciężko dopasować je do danego gatunku. Dlatego właśnie mamy też zęby, kości oraz w nielicznych przypadkach całe okazy. Takim rodzajem, który rozpoznaliśmy najpierw i w ogóle było najłatwiej go rozpoznać, to była taka ryba Serrolepis. Z tego względu, że jej łuski są niesamowicie charakterystyczne. One są wysokie i z tyłu mają bardzo wyraźne ząbki, więc każda taka łuska wygląda jak taki malutki grzebyczek, taki mikroskopijny grzebień, który mogłaby się taka rybka uczesać, gdyby miała włosy. Tych łusek znajdujemy bardzo, bardzo dużo, czasem wręcz ich nagromadzenia, które pochodzą pewnie od jednego osobnika. I właśnie jeżeli chodzi o Serrolepis, to też mamy okazy całych rybek, która okazuje się była okrągła niemalże w przekroju, czyli coś, co przypominałoby nam z pokroju ciała oczywiście, dzisiejsze dyskowce albo jakieś toporniki. Dla widza nieobeznanego z paleontologią, który z ciekawości wpisze sobie w Google, jak wyglądał Serrolepis, nie ma wizualizacji tej ryby. To znaczy, nie było, aż do teraz. A dzięki konsultacji naukowej z Wojtkiem udało mi się także ożywić kolejną. Oto Prochalecites. To była ryba troszkę o pokroju śledzia albo szprotki, o pokroju ciała. Miała dosyć duże oczy i pysk skierowany do góry, tak mniej więcej do góry, co sugeruje, że
było to zwierzę odżywiające się planktonem, być może podbierającego ten plankton spod powierzchni wody. Tych szczątków Prochelecite znajdujemy bardzo, bardzo dużo, tak samo jak Serolepis, więc obie te ryby stanowiły taką podstawę przynajmniej tego łańcucha pokarmowego kręgowców w Miedarach. Mamy też ryby średniego rozmiaru ciała, takie jak Gyrolepis, które reprezentowały taką już zamierzchłą linię ewolucyjną. Ryb, które w triasie już raczej znikały powoli ze środowisk, ale były bardzo pospolite w paleozoiku, się tak potocznie je nazywa paleoniskami. Częściowo zaś prawdopodobnie polowało na mniejsze ryby, ponieważ to było zwierzę, które osiągało jakieś kilkanaście, może kilkadziesiąt centymetrów długości, ale tak maksymalnie do pół metra, chociaż chyba aż tak dużych osobników nie znaleziono, jeśli chodzi o Gyrolepis. Mamy też takie bardzo enigmatyczne szczątki, których niektóre udało się identyfikować, na przykład taką rybę Sinoeugnatus, którą znamy tylko z jednej pojedynczej szczęki, która też była takim planktonożernym małym drapieżnikiem. Można powiedzieć, że ryby stanowią łącznik pomiędzy światem bezkręgowców a wyższym poziomem ekosystemów z triasowymi gadami i płazami. Głównymi bezkręgowcami znajdowanymi na Śląsku są małże z rodzaju Unionites, podobne do dzisiejszych skójek. I właśnie jeśli chodzi o bezkręgowce, w Miedarach nie znajduje się ich za wiele. Dużo więcej do dziś odnajduje się w poznanym już nam Krasiejowie. Stanowisko w Krasiejowie w okolicach późnego Triasu, czyli datowane na około 10 milionów lat później niż stanowisko z Miedar, było środowiskiem słodkowodnym. Co możecie tam znaleźć? Konchostraki, czyli takie słodkowodne skorupiaki o dwóch skorupkach przypominających małże. Ja sam przygotowałem opracowanie skorupiaka z grupy cyklidów wymarłej grupy, który miał zachowane również struktury skrzelowe, zwapniałe, trójwymiarowo zachowane. Nazwałem go tak trochę prowokacyjnie Opolanka decorosa, ponieważ miał ładny pancerz z falbankami na brzegu i na Opolankę się dobrze nadawał. Nie wiem co prawda, jak to zostało odebrane przez Opolan, no ale doszło do publikacji. Przy okazji tej publikacji zresztą zajmowałem się innymi przedstawicielami tej wymarłej grupy cyklidów, między innymi z Madagaskaru, o fenomenalnym zupełnie stanie zachowania, który był wcześniej pobieżnie i niezbyt trafnie opracowany przez włoskich kolegów. Ja ich uzupełniłem i ta Opolanka przez to, jak również madagaskarskie szczątki stały się jakby kanonem w opracowaniu tych cyklidów z całego świata. Niedawno się monograficzne opracowanie przez amerykańskich badaczy ukazało, gdzie to zostało należycie docenione. Między innymi jeden z tych amerykańskich z kolei cyklidów został nazwany od mojego nazwiska, co mi oczywiście sprawiło przyjemność. Natomiast jeśli chodzi o ryby z Krasiejowa, jest ich dużo, ale ich szczątki są dużo trudniejsze do badania. Są zachowane w innej, dużo bardziej miękkiej skale niż w Miedarach, więc bywają ciężkie do wypreparowania. Dopiero tomografia komputerowa pozwoliła na lepszy wgląd w ten krasiejowski świat ryb. I tutaj na razie udało się rozpoznać kilka gatunków, wśród których jest taka planktonożerna prawdopodobnie ryba Dictyopyge, której charakterystyczną cechą było to, że na czubku pyska miała taki dziwny organ, którego cały czas nie bardzo wiadomo, do czego on służył. On był zbudowany z takiej dużej liczby guzków. Ten przód czaszki był wysunięty nieco przed całe ciało i tworzył taki ryjek. Natomiast być może był to jakiegoś rodzaju organ zmysłu, ale nie mamy na to żadnych dowodów i tutaj są potrzebne jeszcze dalsze badania na ten temat. W Krasiejowie wykopywane są również bardzo tajemnicze szczęki wyposażone w miażdżące zęby ryb promieniopłetwych. Na podstawie analiz tych zębów można stwierdzić, że należą one do ryb z grupy Dapedidów.
To głównie morskie ryby, ale zdarzały się też słodkowodne i tu łatwiej przypisać właśnie te do zębów z Krasiejowa. Przedstawiam Państwu Hemicalipterus. Naturalnie odnajdywane są również zęby chybodontów, podobnych do tych z miedar, a także znacznie mniejsze ryby dwudyszne, dochodzące do metra długości. Ryby dwudyszne najpierw zostały odkryte jako skamieniałości, a później dopiero jako żywe istoty. I ta pierwsza skamieniałość, jaką opisano, nazwano ją Ceratodus. Pierwsza ryba dwudyszna, jaką w ogóle poznano, nazwano ją Ceratodus i później ten rodzaj Ceratodus, on do dzisiaj właściwie jest używany jako taki domyślny, do którego się początkowo przyporządkowuje prawie każdą rybę dwudyszną, jaka zostanie opisana, przynajmniej w Mezozoiku. To się pomału zmienia i teraz już wiemy, że ta ryba dwudyszna z Krasiejowa należała do rodzaju Ptychoceratodus, chociaż kto wie, co w przyszłości jeszcze dalsze badania nam przyniosą, jaką wiedzę na temat tych ryb. Różnorodność ryb pozwala zrozumieć mechanizmy adaptacyjne, jakie umożliwiały kręgowcom wodnym przetrwanie w tym dynamicznie zmieniającym się środowisku późnego Triasu. Co szczególnie interesujące, ten sam ekosystem był miejscem pojawienia się jednych z najstarszych znanych na świecie gadów sfenodontowych. Jednak w Miedarach odkryto gady jeszcze wcześniejsze. Oto prokolofony. To nie ja wymyślam tę nazwę. Prokolofony to takie pierwotne gady, które powstały jeszcze w erze paleozoicznej, ale przetrwały wielkie wymieranie pod koniec Permu. Co więcej, w Triasie doszło do ich rozkwitu, zróżnicowały się na wiele różnych gatunków, podzieliły się w zasadzie na dwie takie główne rodziny, takie bardziej drapieżne oenettydy i takie bardziej roślinożerne prokolofonidy. I w zasadzie w Miedarach mamy prawdopodobnie obie te rodziny. One rozkwitły w Triasie, po czym zniknęły wraz z końcem tej epoki. W tym samym czasie w Triasie pojawiają się nam już nowoczesne grupy zwierząt, takie, które znamy zza okna, takie jak jaszczurki, ssaki, ale też hatterie, które dzisiaj przetrwały już jako jeden gatunek na Nowej Zelandii. Hatterie to są najbliżsi krewniacy jaszczurek. Jakby tak spojrzeć na taką hatterię, powiedzielibyśmy jaszczurka. Sekret tkwi w środku, mianowicie szczęki hatterii, cała czaszka jest niesamowicie sztywna, a większość jaszczurek ma czaszki delikatne i elastyczne i to jest główna różnica między nimi. Hatteria ma ponadto ciekawie zbudowaną skórę, bo na grzbiecie ma taki grzebień zbudowany z łusek, który trochę może nam się kojarzyć z Godzillą. I te takie, byśmy powiedzieli, właśnie nietypowe gady przeżywały swój rozkwit w okresie triasowym. One w Triasie powstały i w tym samym w zasadzie czasie co jaszczurki, ale Trias jest w zasadzie zdominowany przez hatterię i one później stopniowo ustępują miejsce jaszczurkom, aż do naszych czasów zachował się tylko jeden gatunek. Wiemy, że taka skóra a la Godzilla istniała już w erze mezozoicznej, bo z okresu jurajskiego mamy odciski skór i one mają właśnie ten grzebień przypominający trochę Godzillę. Ale to nie były wielkie gady, to były w zasadzie gady, no właśnie, zazwyczaj wielkości jaszczurki, więc stosunkowo niepozorne. One miały tymi bardzo mocnymi szczękami, miażdżyły pancerzyki różnych chrząszczy i w zasadzie no, panoszyły się wszędzie w okresie triasowym. Znajdujemy ich kości tu w Polsce, ale także na wielu innych zakątkach świata. Oprócz gadów mamy też płazy z kilku różnych grup płazów tarczogłowych. Najmniejsze z nich to są plagiozaury, które charakteryzowały się takimi bardzo płaskimi czaszkami. Znajdujemy zarówno czaszki tych zwierząt, jak i elementy obręczy barkowej, które są bardzo charakterystyczne, ponieważ są pokryte taką ornamentacją. Na podstawie tej ornamentacji, na przykład obojczyków czy międzyobojczyków, jesteśmy w stanie stwierdzić, że mamy do czynienia z przynajmniej 3 różnymi gatunkami plagiozaurów tutaj w Miedarach. Część z nich zidentyfikowaliśmy jako Gerothorax, inne jako Plagiosternum i prawdopodobnie coś zupełnie nowego. To były zwierzęta, które miały bardzo krótkie czaszki i bardzo szerokie, z ogromnymi oczodołami,
takie dziwaczne, trójkątne, szerokie twory, prawdopodobnie szersze niż całe ciało. Jak spojrzymy na nie, przypominają trochę taką flądrę. Są naprawdę bardzo płaskie i szerokie. To jest idealny pokrój ciała do życia na dnie zbiorników wodnych, takich jak rzeki, ale również i jeziora, a nawet znajdowano je w deltach i w takich bardziej środowiskach o podwyższonym zasoleniu. Prawdopodobnie one były oportunistami i czekały na właśnie przy dnie, na to, a coś przypłynie. I wiemy to na podstawie tego, że miały skostniałe łuki skrzelowe, które mogły pełnić taką funkcję, jak to się dzieje w przypadku współczesnych dużych salamander, takich jak Andrias albo Cryptobranchus. One używają swoich koszy skrzelowych do tego, żeby wciągać swoją ofiarę. Dzieje się to w ten sposób, że one rozszerzają swój kosz skrzelowy, są mięśnie, które ciągną te łuki skrzelowe do tyłu, tworzy się podciśnienie, one tylko właściwie otwierają paszczę i woda sama tam wpada, ale wraz z wodą to, co one chcą połknąć, więc prawdopodobnie taki plagiozaur nie musiał się za bardzo nagimnastykować, ani nie polował aktywnie właściwie. To jedna rzecz. Do tego one miały taką charakterystyczną cechę, że ich całe ciało było pokryte takim pancerzem zbudowanym z tarczek. Nie wszyscy przedstawiciele tej rodziny, bo na przykład Plagiosternum to jest taki rodzaj, który ma, powiedzmy, taką szerszą czaszkę, w przeciwieństwie do Gerothoraxa, który był mniejszy. To Plagiosterum prawdopodobnie nie miał takiego pancerza, bo nie znamy przynajmniej takich elementów jego szkieletu, natomiast Gerothorax już miał całe ciało pokryte takim sztywnym pancerzem. Naprawdę te czaszki bardzo do siebie ściśle przylegały. To być może było z jednej strony sposobem na uniknięcie presji drapieżnictwa, jako wykształcenie jakiejś formy ochrony, a z drugiej strony mogło być rodzajem obciążenia, które pomogło w tym, że to zwierzę było cały czas na dnie. Plagiosternum i Gerothorax to dwa rodzaje płazów, ale na pierwszy rzut oka można je ze sobą pomylić. Plagiosternum miało czaszkę silnie spłaszczoną, szeroką, taką niemal prostokątną, z oczami umieszczonymi blisko środka powierzchni grzbietowej. Był większy, masywny, o mocnym tułowiu i szerokiej klatce piersiowej. Gerothorax również charakteryzował się bardzo spłaszczoną czaszką, ale o kształcie bardziej trójkątnym. I to właśnie Gerothorax przez około 35 milionów lat prawie się nie zmieniał, co sugeruje ekstremalną stabilność środowiska, w którym żył. Prawdopodobnie mimo tak dużych oczodołów te zwierzęta miały bardzo niewielkie oczy. Jak spojrzymy na właśnie współczesne salamandry, to one nie mają wielkich oczu, szczególnie te wodne, więc myślę też, że to nie był najważniejszy zmysł dla plagiozaurów, ponieważ one miały linię naboczną na swoich, widoczne to jest na ich kościach czaszki. Lateral line sulci to są takie wgłębienia, które zobaczymy na powierzchni czaszki i dzięki temu one odczuwały sensorycznie, co się dzieje dookoła w wodzie, więc prawdopodobnie w ten sposób one orientowały się, co przepływa i czy jest niebezpieczeństwo, czy też może ofiara. Plagiozaury nie były za duże. Nawet udało mi się być świadkiem odkrycia nagromadzenia kości jednego z nich. To właśnie ten obszar, w szerokości może z 60 cm. Ale jak już wiecie, to nie jedyne płazy, które zamieszkiwały te rejony. Pewnego razu Tomek opowiedział mi o fragmencie kręgosłupa jednego z temnospondyli. No to od razu chciałem go zobaczyć. Wiecie, wow, fragment kręgosłupa. Pokaż, jest tu gdzieś? Ktoś go ma? Tomek się uśmiecha i mówi, że ten fragment kręgosłupa ma 2,5 metra. Poświęcając kilka godzin na wywiady ze studentami, mogę powiedzieć, że praktycznie każdą wypowiedź łączy głównie jedna rzecz. No to jestem tutaj już drugi raz. Rok temu znalazłem, co najfajniejsze, to był ząb mastodonzaura takiej wielkości. Moim pierwszym znaleziskiem był gdzieś takiej wielkości kieł mastodonzaura. Większą rzeczą, którą znalazłem, jest ząb takiego płaza tarczogłowego mastodonozaura. W zeszłym roku udało mi się znaleźć kilka zębów masto, w tym roku jeszcze nie, ale myślę, że jutro, pojutrze powinno być git. W zasadzie już w czasie tych pierwszych wykopalisk znaleźliśmy wielką
żuchwę, ramię żuchwy jakiegoś płaza, temnospondyla. Jak ją oczyściliśmy, to dosyć szybko w zasadzie się tak domyśliliśmy, że to musi być jakiś mastodonzaur. Mastodonzaury są dosyć dobrze znane z Niemiec. Tam są znane i całe czaszki, i żebra, i żuchwy, i kości kończyn. Były doskonale opisane przez Rainera Schocha w 1999 roku. Zresztą jak pisałem mój doktorat na temat metopozaura, to wzorowałem się właśnie na opisie mastodonzaura, więc troszkę kojarzyłem, jak to zwierzę wyglądało. I te żuchwy dosyć często nam się zdarzały w wykopaliskach, ale nie było czaszki. I dopiero, już nie pamiętam, w 2017 roku być może, Marcin, student geologii, znalazł całą czaszkę mastodonzaura. To nie był największy osobnik, ona miała jakieś 60 cm długości, może więcej. Teraz wiemy, że w Miedarach żyły też dużo większe osobniki. W ciągu ostatnich kilku lat znaleźliśmy nową warstwę, w której odkryliśmy zachowane w konkrecjach, takich silnie zmineralizowanych elementach w obrębie skał. Znaleźliśmy prawie artykułowany odcinek kręgosłupa dużego mastodonzaura, który prawdopodobnie jest jeszcze większy niż dotychczasowe znaleziska i liczymy na to, że może uda się znaleźć również pozostałe części tego szkieletu, tego pojedynczego osobnika. Byłoby to bardzo wartościowe, ponieważ do tej pory mastodonzaury znane są z całego świata jedynie z izolowanych elementów. Ten wielki fragment kręgosłupa będzie preparowany w Centrum Nauki Kopernik na wystawie, więc od października zapraszamy. Będzie można zobaczyć, jak preparatorzy wyjmują ze skały kręgosłup tego ogromnego 6-metrowego płaza, największego na świecie, jaki kiedykolwiek żył na półkuli północnej. Bo są takie domysły, że być może na półkuli południowej żyły troszkę większe prionozuchy, ale to jest tak naprawdę zachowany jest tylko fragment czaszki, więc ile one miały dokładnie metrów, to nie wiadomo. Więc jest też pewna nadzieja, że mastodonzaur był w ogóle największym płazem, jaki kiedykolwiek żył na Ziemi i jego jedyne w zasadzie dobrze tak występujące szczątki, dobrze zachowane szczątki i kompletne występują właśnie we wsi Miedary w gminie Wrocławice na Śląsku. Porównując poszczególne kości, rozmiar poszczególnych kości, na przykład kość łopatkową-kruczą między tym gatunkiem z Miedar, a tymi okazami z Niemiec, prawdopodobnie ten miedarski zwierz był jeszcze większy. Charakterystyczne dla tych mastodonzaurów były takie duże kły, znajdujące się z przodu czaszki, które są dosyć spektakularne, czasami mogą osiągać nawet 6-7 cm długości i również takie znajdujemy w tutejszych osadach. Ten niezwykły płaz był jednym z największych przedstawicieli temnospondyli. Mastodonzaur potrafił osiągnąć 6 metrów długości, a sama jego czaszka mierzyła nawet 1,5 metra. Żeby lepiej sobie to zobrazować, wyobraźcie sobie żabę, albo raczej może salamandrę wielkości Dodge'a Rama. To chyba najlepsze porównanie, aby zrozumieć jego ogrom. Głowa szeroka, płaska, przypominająca dzisiejsze krokodyle, ale oczywiście dużo szersza. Jednak to w jego pysku kryła się prawdziwa osobliwość. Potężne, stożkowate kły, nie tylko w szczękach, ale także w samym podniebieniu. Życie mastodonzaura skupiało się niemal wyłącznie w wodzie. Widywał świat spod powierzchni rzek i jezior, wystawiając na zewnątrz tylko oczy i nozdrza umieszczone wysoko na czaszce. Dzięki temu mógł bez ruchu czaić się na swoją ofiarę, zupełnie jak krokodyl. Gdy na przykład ławica ryb zbliżyła się zbyt blisko, mastodonzaur błyskawicznie był w stanie otwierać paszczę i zasysać wodę wraz ze zdobyczą. Ta scena ukazuje go widzianego z góry, gdy majestatycznie sunie przez wodę otoczony tymi gęstymi ławicami ryb. Ciało widać w pełnej krasie, masywne, wydłużone, z potężnym ogonem, który przecina nurt. Jego grzbiet oświetlają smugi światła przenikające przez tą płyciutką wodę, co podkreśla fakturę skóry i potężną sylwetkę. Po bokach
Ryby uciekają w popłochu, wzbijają do góry ten muł z dna rzeki, tworząc ciemne chmury, które otwierają się przed drapieżnikiem. Chciałem uchwycić ten kontrast między spokojnym, powolnym majestatem mastodonzaura, a chaotycznym ruchem ryb, które instynktownie czują zagrożenie. Zresztą wystarczy na niego spojrzeć, aby poczuć, jak potężne musiało być wrażenie spotkania go twarzą w twarz. Gdzieś tam w mętnej wodzie, gdzie ryby pierzchały w popłochu, a prehistoryczny drapieżnik panował niepodzielnie. Zawsze tworząc takie sceny, lubię sobie wyobrazić, że tam jestem. Wiesz, zanurzasz się w mętną wodę triasowego jeziora albo rzeki. Promienie światła nikną w głębinie, a ciszę przerywa jedynie cichy plusk ryb. Nagle dostrzegasz olbrzymią sylwetkę czającą się w półmroku. Dwa nieruchome, chłodne, małe punkciki unoszą się tuż pod powierzchnią. Oczy, które obserwują i czekają. Wtedy wszystko wokół ożywa. Ławice uciekają w panice, a z ciemności wyłania się paszcza uzbrojona w kły. I choć mastodonzaur wyginął miliony lat temu, trudno oprzeć się wrażeniu, że coś z jego obecności przetrwało do dziś. W mętnych wodach, w ciemnych zatokach, w tym dziwnym uczuciu, które czasem masz nad jeziorem, gdy nagle wydaje się, że ktoś albo coś wciąż cię obserwuje. Mastodonzaury to były płazy, które polowały, które były szczytowymi drapieżnikami. Generalnie większość naukowców skłania się do tego, że były to zupełnie wodne formy i że polowały gdzieś tam na ryby czy zwierzęta żyjące w wodzie. My mamy takie pewne podejrzenia na podstawie tych kości, które już znaleźliśmy, że być może te duże osobniki jednak mogły wychodzić na ląd, tak jak dzisiejsze krokodyle, no zapewne nie biegały po nim, ale być może mogły polować na zwierzęta przychodzące do wodopoju, nawet na rawujzuchy, które wtedy na pewno żyły i w Niemczech są zachowane kości rawujzuchów z rodzaju Batrachotomus, które są pogryzione przez mastodonzaura. I z kolei są kości mastodonzaura pogryzione przez Batrachotomus, więc na pewno one ze sobą jakoś walczyły. Nie trzeba mi 2 razy powtarzać. Muzeum Historii Naturalnej w Stuttgarcie prezentuje niezwykle bogatą kolekcję skamieniałości z okresu Triasu, odsłaniając przed nami obraz świata sprzed milionów lat. Wśród najcenniejszych eksponatów znajdują się szczątki właśnie naszych bohaterów. Batrachotomus. Duży, lądowy archozaur, blisko spokrewniony z przodkami krokodyli. Jego skamieniałości odkryte w Badeni-Wirtembergii prezentują potężne uzębienie i masywną czaszkę o długości ponad pół metra. Na grzbiecie zwierzę nosiło szereg osteoderm. W wielu rekonstrukcjach ukazany jest jako dominujący szefo swoich ekosystemów, osiągający długość do 6 metrów. W narożniku numer 2 mastodonzaur, nie odbiegający swoim rozmiarem. Oba te zwierzęta dominowały w swoich środowiskach. Pierwszy patrolował lądy, drugi panował w rzekach i jeziorach. Choć różnił je tryb życia, ich ekosystemy nie były całkowicie rozdzielone. Tak więc, jak mogło wyglądać ich spotkanie? Okej. Pora na najbardziej wymagającą pracę dzisiejszego filmu. Najważniejsza myśl przewodnia? Trzymać się tego surowego tonu innych prac w taki sposób, żeby po prostu nie wiało nudą. Obraz jest dosłownie utkany z kontrastów. Ciemne sylwetki drzew iglastych rozciągają się pionowo. Te dalsze nikną za warstwą deszczu, nad którym popracujemy sobie później. W ogóle zauważyłem, że drzewa iglaste tutaj maluje mi się znacznie łatwiej niż na płótnie. No i ta myśl sprawia, że z całą pewnością pora odpocząć trochę od iPada i zająć się malarstwem olejnym. Praca nad grafikami takimi jak ta bardzo rozpieszcza artystów tradycyjnych, czasem nawet za bardzo. Są tu szablony łusek, gotowe efekty mrzawki, deszczu, gałęzi, no
Generalnie robota absolutnie nieporównywalna z malarstwem, które kocham. No ale dobra, do tradycyjnych obrazków przejdziemy sobie już niebawem. Przenieśmy się teraz do Niemiec w okresie środkowego Triasu. 2 batrachotomusy. Ten gatunek żył w wilgotnych lasach i dolinach rzecznych około 240 milionów lat temu. No już sama nazwa, batrachotomus, oznacza dosłownie pogromca płazów. Nawiązanie do jego roli w ekosystemie. Mógł polować na ogromne płazy z mokradeł, lasów, jakie miał przyjemność zamieszkiwać. I z pewnością, szukając potencjalnej ofiary, nieraz mógł natknąć się na niespodziankę w postaci płazów swoich rozmiarów. A jeśli jeden osobnik zwykle wolałby uniknąć takiej ryzykownej konfrontacji, to co się działo, gdy pojawiły się 2? Wiecie, spotykają się gdzieś nad rzeką zupełnym przypadkiem, dostrzegają czyhającego w płytkiej wodzie mastodonzaura gdzieś o zmroku, w deszczu, w środku lasu. Podejście od frontu równa się śmierć. Jeden podgryza go gdzieś z boku ciała z taką dozą ciekawości. Mastodonzaur czołga się w jeszcze bardziej płytką wodę, otwiera pysk, syczy, bulgocze, czy wydaje inne dźwięki porównywalne do zaskoczonego krokodyla. Jeden batrachotomus odwraca jego uwagę, ryzykując, zbliża się do kłapiącej 1,5-metrowej paszczy. Drugi powoli obezwładnia ofiarę, trzymając w pysku którąś z łap. Esencja przemocy, prawdziwe National Geographic w czasach środkowego Triasu. Nieczęsto spotyka się brutalne sceny w paleoarcie. Ta do nich nie należy, ale wyciąga z rękawa prawa natury. To, że życie opiera się na równowadze, w której przetrwanie jednych wymaga ofiary innych. No bo sam pomyśl, zobaczyć takie coś na własne oczy. Od razu nabierasz nieco większej pokory wobec świata przyrody, dostrzegasz jego bezkompromisową logikę. Po prostu nagi mechanizm życia. Bez upiększeń i bez litości. Najpotężniejsze bestie, królowie swoich ekosystemów, które i tak stają się ostatecznie tajemnicami badanymi nawet setki lat. Przed państwem symbolika zmiany epoki. Od świata zdominowanego przez płazy do ery, w której archozaury zaczęły dominować, prowadząc ostatecznie do panowania dinozaurów i krokodyli. I to właśnie dzięki znaleziskom w Miedarach możemy mieć niemal pewność, że taka scena mogła wydarzyć się również w Polsce. Poza tymi wodnymi zwierzętami mamy również zapis zwierząt żyjących na lądzie, które prawdopodobnie po śmierci zostały naniesione do tej zatoki miedarskiej. Mamy liczne zęby dużych rauizuchów. Nie natrafiliśmy na żadne inne elementy. Jednak same te zęby wskazują, że te zwierzęta niewątpliwie żyły w tej okolicy i prędzej czy później można spodziewać się, że znajdziemy też pozostałe fragmenty szkieletu tego zwierzęcia. Zęby z takim charakterystycznym piłkowaniem. W zasadzie tylko archozaury, bardzo szeroka grupa oczywiście, miały wtedy takie piłkowanie, więc podejrzewamy, że to były jakieś rauizuchy, być może batrachotomus, być może coś innego. No rauizuchy znamy w Polsce z Krasiejowa głównie, stamtąd jest znany polonozuch, ale niewykluczone, że to były przodkowie fitozaurów, które są znane i z Krasiejowa, i z Woźnik. Ale jeszcze, mówię, mamy na razie tylko zęby, więc trudno powiedzieć. Cały czas prowadzimy wykopaliska, liczymy na to, że coś znajdziemy. Znalazłem na przestrzeni tych kilku turnusów wiele różnych kości, ale chyba najcenniejszym znaleziskiem jest miednica zwierzęcia, które jeszcze nie zostało opisane naukowo, więc to jest naprawdę ciekawa rzecz, ponieważ ta kość może przyczynić się do lepszego poznania tego, czym było w ogóle to zwierzę. Nie używam teraz nazwy, ponieważ jeszcze właśnie nie została opublikowana żadna praca opisująca to nowe dla nauki zwierzę, więc
nie ma żadnej nazwy, którą można by to zwierzę opisać, ale wykopujemy jego kości tutaj w Miedarach i mi również udało się jedną z ważniejszych takich kości znaleźć. Takim zupełnym ewenementem, jeśli chodzi o Miedary, jest niedawne znalezisko jednego osobnika prawdopodobnie, na którego składa się fragment kręgosłupa, tarczki kostne i elementy miednicy oraz żebra. Bardzo dziwny zwierz, którego anatomia nie przypomina niczego, co jest znane w literaturze na całym świecie. I to wszystkie elementy, zarówno tarczki kostne, jak i kręgi, jak i żebra, jak i miednica. No, to mieszanka tych cech, które występuje w tym zwierzęciu, jest wyjątkowa. Wobec tego spodziewamy się, że to prawdopodobnie jest jakiś przedstawiciel nieznanej do tej pory grupy u podstawy archosauromorfów, czyli grupy obejmującej dzisiejsze krokodyle i ptaki i wszystkich potomków wspólnego ich przodka, w tym również dinozaurów. Nazywamy tego zwierzaka dziób-dziób, dlatego że znajduje się w takiej cieniutkiej warstewce, a my przekopujemy ponadmetrową warstwę skały i głównie na dole w takich zielonych warstwach są skamieniałości, ale na górze są czerwone i po środku tej czerwonej jest taka cieniutka 2-centymetrowa, 5-centymetrowa warstewka, w której tylko w niej występują szczątki tego dziwnego gada. Jak one wyglądają? Najwięcej tam jest tu łusek. Niewielkich łusek, powiedzmy średnicy kilku centymetrów, są też oczywiście mniejsze, o bardzo ciekawej budowie. Na razie nie mogę za dużo powiedzieć, bo to jeszcze jest nieopisane. Mamy jego szyję, mamy miednicę i być może w tym roku ukaże się publikacja na temat tego, do czego w ogóle jest podobny dziób-dziób, bo tego nie do końca jeszcze wiemy, jeszcze ciągle to badamy. Głównie tutaj Łukasz Szczepiński jest to zaangażowany, on pracuje na tym dziób-dziubie, ale już wiemy, że to rzeczywiście jest dosyć wyjątkowe znalezisko. Jasne, że teraz chciałbym przedstawić wam dziób-dziuba, ale sami widzicie, że wiedza na temat Miedar cały czas jest prężnie aktualizowana. Póki co, niestety, nikt nie widział dziób-dziuba. Jak wygląda dziób-dziób? Cóż, jeśli chłopaki zdecydują się zatrudnić mnie do zbliżającej się publikacji, na pewno wkrótce dowiecie się tego również na tym kanale. Poza tym mamy również kilka innych dosyć enigmatycznych grup zwierząt lądowych, w tym opancerzone gady kilku różnych rodzajów. Jednym z nich są tak zwane doswelidy. Póki co natrafiliśmy tylko na jedną osteodermę, czyli tarczkę kostną, która wskazuje na to, że zwierzę to opancerzone, dosyć niewielkie zwierzę było blisko spokrewnione z tym znajdywanym w Niemczech, w osadach podobnego wieku. I mowa tu o przedstawicielu doswelidów, prawdopodobnie z gatunku Yaxtazuchus. Pierwszą ilustracją zawierającą tego gada zajął się Mark Wheaton. Tu możecie zauważyć go, kiedy ucieka przed mastodonzaurem. Postanowiłem jednak spędzić trochę czasu nad głębszą analizą. Przejrzałem kilka publikacji od 2013 roku, tego co wiemy i tego co mamy w Niemczech. Nawiązałem do bardziej kompletnych skamieniałości oraz do bliźniaczych gatunków. Tak więc powitajcie, Yaxtazucha. Jestem z wami, chłopaki. Ale wyprostujcie się, wyglądacie jakoś na tym filmie, Od rozpoczęcia pełnoprawnych wykopalisk w 2015 roku do teraz w Miedarach rozpoznano 24 gatunki, a co roku organizowane turnusy sprowadzają do tego miejsca dziesiątki studentów. Tu jest kręg jeden. Tutaj. Tu jest wielki kręg i żebro. Sam miałem okazję przekonać się, że wykopaliska prowadzone pod okiem Tomasza Suleja to kawał dobrze poprowadzonej imprezy. Tam, brat? Dajemy radę! Niech żyją Miedary! Wszystko nagrywał Tomasz Sulej. Yeah. Jakoś 2000, myślę, że 15 rok, przyszli do mnie rodzice
chłopca, Tomka Seremeta, który bardzo się interesował dinozaurami i powiedzieli, że panie Tomku, bardzo prosimy, żeby pan zorganizował takie stałe zajęcia dla dzieciaków. My ogarniemy całą sprawy prawne, regulaminowe, wszystkim tym się zajmiemy, możemy zrobić reklamę, ale żeby pan po prostu poprowadził te zajęcia, bo nasz syn się bardzo interesuje i chcielibyśmy, żeby tą pasję rozwijał. No i jak tacy rodzice mnie poprosili, no to nie mogłem odmówić i rzeczywiście wtedy wspólnie wymyśliliśmy tą nazwę Klub Młodego Paleontologa i ustaliliśmy, że spotkania będą w każdą pierwszą środę miesiąca o 16:00, tak żeby dzieci mogły spokojnie przyjechać ze szkoły. Że dzieci 6-10 lat to jest ten wiek, gdzie najbardziej się interesują dinozaurami. Wcześniej są troszkę za małe, później już wyrastają z tego tematu, ale żeby wykorzystać ten czas, to wielkie zainteresowanie i to pasję, żeby dać dzieciakom szansę na rozwój całej masy różnych umiejętności. Żeby przy okazji tej pasji rzeczywiście uczyć ich na przykład wystąpień publicznych, wypowiadania się przed grupą. Znam chłopca, który nauczył się czytać dzięki temu. Klub działa w ten sposób, że po prostu przychodzą dzieci, które chcą, kiedy chcą, nie ma żadnych zapisów. Niektórzy się wciągają w to, im się bardzo podoba i przychodzą przez wiele lat, co miesiąc. Inni już rezygnują po kilku spotkaniach, ja tutaj nie naciskam, to w tym wieku to musi być rzeczywiście jakby z pasji dziecka. No, żaden rodzic nie zmusi dziecka do interesowania się dinozaurami, a tym bardziej jakiś paleontolog, więc w takiej wielkiej wolności. I też mam poczucie takiej misji, że zachęcam dzieci, żeby wyszły na zewnątrz, żeby poznawały tą przyrodę, która jest ich otacza, że nawet w tym ogródku, gdzieś tam koło domu, bloku, cuda przyrodnicze się dzieją. Można się zachwycać kwiatami, chrząszczami, owadami, poznawać ptaki, wychodzić na spacery do parku, przyglądać się grzybom, wiewiórkom, wronom i poznawać po prostu przyrodę i uczyć się jej, tak? Uczyć się jej i też jakby ją szanować, uczyć się ją chronić, szanować, rozumieć, no bo to też jest nasza jakby taka ludzka, nie wiem, rola, misja tutaj na tej naszej planecie. Więc Klub Młodego Paleontologa też pokazał mi, że dzieci rzeczywiście nawet na takich normalnych wykopaliskach studenckich mogą się odnaleźć i mogą skorzystać z tego. Moja córeczka uwielbia kamyczki. Aż nagle zjawia się jakaś 6-latka i pokazuje nam ząb rekina w kamieniu. Inna, na około 7 lat. Kręg i żebro notozaura. Czemu nie było takich klubów za moich czasów? Drobne kosteczki, zęby występują w ilościach, które trudno było zliczyć w terenie. No tak więc mamy już określone ryby, płazy, gady, jak i zwierzęta, nad którym prace będą trwały jeszcze zapewne latami. Jednak każdy z tych setek okazów to zaledwie połowa odnajdywanych tu skamieniałości. Widzicie, międzynarodowa wyjątkowość wykopalisk w Miedarach jest spowodowana tym, że występowanie jednego gatunku przewyższa wszystkie pozostałe razem wzięte. Czas więc przedstawić wam gwoździa dzisiejszego programu. To Adam. Adam to jedna z najbardziej pomocnych osób, jeśli chodzi o film, który właśnie oglądacie. I tak przy okazji, jego publikacja na temat najczęściej spotykanego gatunku w Miedarach osiągnęła 151 stron. W tej szafie jest więcej tanystrofa niż w całych Niemczech i Francji razem wziętych. Czekaj. Zacznijmy od początku. W połowie XIX wieku, kiedy paleontologia kręgowców dopiero się rozkręcała, że tak powiem, w okolicach Miedar, w miejscowości Laryszów, odnaleziono bardzo dziwne kości. Jedna z nich była bardzo wydłużona, miała proporcje kości kończyny. Podobne kości znajdowano w okolicach Bayreuth w Niemczech i na podstawie tych właśnie bardzo wydłużonych kości Hermann von Meyer, odkrywca, opisał w 1852 ten sam gatunek, który obecnie jest przez nas wykopywany w Miedarach. Jasne, że
na podstawie tych wydłużonych kości nie można było dokładnie stwierdzić, jak wyglądało to zwierzę. Początkowo kości opisywane jako dziwne kręgi ogonowe gadów. W każdym razie von Meyer nazwał te kości Tanystropheus. Z greki oznacza to po prostu długie kręgi. Pod koniec XIX wieku na terenie Monte San Giorgio w osadach podobnego wieku, czyli środkowy Trias, odnaleziono kolejne kości podobnego osobnika. Tym razem podejrzewano, że są to szczątki pterozaurów. Dziwne struktury miały być ich paliczkami, służącymi jako główne elementy nośne skrzydeł. Dokładniej opisano je w 1930 roku, a te długie kości osiągające niezwykłe kształty i proporcje naszych kończyn okazały się być kręgami szyjnymi i biorąc pod uwagę proporcje, najdłuższymi kręgami w historii ewolucji życia na Ziemi. Kręgi tanystrofa, kręgi szyjne tanystrofa to są najbardziej wydłużone kręgi, jakie znamy spośród wszystkich zwierząt i czasami są 20 razy bardziej długie niż wysokie. Wiele kręgów grzbietowych zostało przesuniętych do szyi. Co za tym idzie, jego grzbiet był dosyć krótki i składał się tylko z 12 kręgów, a szyja aż z 13. Więc nie tylko większość jego długości ciała stanowiła szyja, ale też większość jego odcinka przedkrzyżowego, jeżeli chodzi o liczbę kręgów, stanowiła właśnie ta szyja. Więc tutaj widzimy, jak zwierzęta w drodze swojej ewolucji potrafią obejść pewne ograniczenia rozwojowe, tak aby przy silnej presji ku wydłużeniu szyi z jakiegoś powodu, który powiedzmy ewolucyjnie im się opłaca, to znaczy na przykład lepsze łapanie ofiary, są w stanie właśnie obejść to ograniczenie przy użyciu powiedzmy innych metod i tanystrof jest bardzo unikatowym tego przykładu. Do dziś najbardziej znanymi gatunkami tanystrofa są znane właśnie z Monte San Giorgio, Tanystropheus longobardicus i Tanystropheus hydroides. Ten pierwszy, odkryty również później w Chinach, osiągał 1,5 metra długości. Prócz rozmiaru charakteryzowało go również uzębienie, tak zwane tricuspid, zęby przypominające bardziej zęby ssaków niż gadów, natomiast drugi, Tanystropheus hydroides, 5 metrów długości, stożkowate zęby sterczące na zewnątrz, tworzące klatkę na ryby. Natomiast nasz tanystrof, Tanystropheus conspicus, znany z Miedar, znany z Niemiec, z wielu stanowisk, osiągał znacznie większe rozmiary. Tanystrof, którego mamy w Miedarach, to jest zwierzę, które mogło osiągać ponad 6 metrów długości, z czego około połowę stanowiła jego szyja. Z tego względu tanystrofy są poniekąd nieanalogiczne, jeżeli chodzi o ich budowę ciała, ich generalny plan budowy. Dzisiaj nie ma podobnych zwierząt. Wiele bardzo dobrze zachowanych okazów artykułowanych, czyli złożonych w pozycji przyżyciowej, wiecie, kończyna przy kończynie, kręg przy kręgu, pochodziło właśnie z Monte San Giorgio. Jednak wszystkie były ekstremalnie spłaszczone. Nad nimi przez miliony lat leżało kilkaset metrów osadu. Natomiast co jeśli chodzi o jakość kości z Miedar? Kości, które znajdujemy w Miedarach, pozwolą nam na wykonanie wielu rodzajów analiz biomechanicznych. Tak jak mówiłem wcześniej, te kości były znane głównie z dwuwymiarowo zachowanych, bardzo spłaszczonych osobników. Natomiast tutaj mamy zachowane na tyle dobrze te kości, że możemy stwierdzić, jak szkielet tanystrofa funkcjonował w zestawieniu z jego muskulaturą chociażby, z różnego rodzaju ścięgnami, innymi tkankami miękkimi. W tym momencie z Miedar mamy właściwie cały szkielet tanystrofa i wiemy, że było tutaj około przynajmniej 20 osobników i to zarówno bardzo dużych, starych, schorowanych, jak i takich zupełnie młodych. Największe osobniki, jakie mamy, były kilkukrotnie, 7-8-krotnie większe od najmniejszych. Kości kompletne, tak dobrze zachowane, że można je wyjąć z osadu, oglądać z każdej strony, przecinać i badać ich skład pod mikroskopem. Wysnuć dużą garść cennych informacji, co nie było możliwe nigdy wcześniej. Nie tylko jakościowo, ale też ilościowo stanowisko w Miedarach wyróżnia się spośród wszystkich znanych stanowisk, w których występowały tanystrofy. To jest uderzające, jak dużo tych kości tutaj jest w porównaniu na przykład do Niemiec, skąd przez 200 lat z 60-70 stanowisk znaleziono około 200 kości. My w Miedarach mamy tych kości przynajmniej kilkaset, o ile nie już ponad 1000. Więc mamy właściwie wszystkie kręgi
ze szkieletu mamy kończyny, mamy kości czaszki i pozwala nam to na rekonstrukcję tego, jak wyglądało życie Tanystrofa, to znaczy w jakim środowisku polował, w jakim środowisku w ogóle występował, bo to dosyć długo było swego rodzaju enigmą. Tanystrof przez to, że jest zbudowany nieanalogicznie do innych zwierząt, ma tak niezwykle wydłużoną szyję, trudno było dociec naukowcom, jak właściwie wyglądało jego życie, jego środowisko, w jaki sposób polował. Natomiast to nadal poniekąd zostaje nierozwiązane, ale miedary przybliżają nas do tego znacznie. To znaczy to, że w miedarach mamy tak dużo szczątków Tanystrofów, wskazuje na to, że one po prostu żyły w pobliżu tego płytkiego zbiornika, w którym odkładały się osady, w którym teraz znajdujemy jego kości. Płytka woda, zbierająca osady z okolicy oraz stare konary drzew. Nieraz zapewne podczas pór deszczowych zalewając nadbrzeżnych przodków sosen. Nie żebym cwaniakował, bo w miedarach nie znajduje się drzew. Mamy jednak ślady po korzeniach, a w innych regionach znajdujemy mnóstwo skamieniałego drewna z tamtego okresu. Być może więc nieopodal płytkiego zbiornika mogły występować także drzewa, które robią mi tu robotę w kompozycji, bo zaplanowałem, że Tanystrof, goniąc rybę, zawija się dookoła takiego właśnie drzewa. Od kiedy go opisano, nie brakuje nowych spekulacji. Czy z racji tak wydłużonych kręgów w szyi Tanystrof mógł ją zginać, czy raczej była sztywna? Czy prowadził głównie wodny tryb życia, a może więcej czasu spędzał na lądzie? Ustawiając ciało przy brzegu, wyciągał szyję nad taflę wody, tam gdzie w głębszej wodzie pływa więcej ryb. Tak zwana hipoteza żywej wędki. Ta teoria stała się popularna w 2005, natomiast 13 lat później sam jej autor poddał ją obszernej rewizji. Ewolucyjne wydłużanie szyi u kręgowców, takie jak Tanystrofy, plezjozaury czy choćby żyrafy, może nastąpić przez 3 metody. Na przykład żyrafy, wydłużanie poszczególnych kręgów. Sposób numer 2, zwiększanie ich liczby w kręgosłupie. Przykład? Wiele morskich gadów z mezozoiku, na przykład właśnie najbardziej ikoniczne plezjozaury, czy też może Nessie z Loch Ness. I tu zjawia się sposób numer 3, występujący zdaje się, że tylko u Tanystrofa. Otóż przesunięcie kręgów do szyi oraz ich ekstremalne wydłużenie. Rekonstrukcje na podstawie modelu szyi z miedar wciąż są dopracowywane, ale to co wiemy to to, że z pewnością ułatwiało to polowanie. Odsunięcie tułowia, który jest głównym źródłem wibracji w wodzie od potencjalnej ofiary, powoduje, że myśli ona, że drapieżnik znajduje się dalej. No i nagle cap. Niepostrzeżenie mógł zakraść się do ryby i szybkim ruchem głowy na tej długiej szyi łapał ją w swoją klatkę. Tanystrofy są znajdowane również na Węgrzech, w Rumunii, Arabii Saudyjskiej, w Izraelu i w Chinach. I z racji występowania w Chinach tego samego gatunku, co też w Szwajcarii, możemy stwierdzić, że po obu stronach Wielkiego Oceanu występował praktycznie ten sam gatunek. Natomiast Tanystrof z naszego basenu germańskiego, odnajdywany też w miedarach, to już całkiem inna bajka. Dlaczego? Otóż gatunek Longobardicus z Monte San Giorgio jest mniejszy niż samo żebro gatunku Conspicus z miedar. W Niemczech odnajdywano bardzo nieliczne szczątki Tanystrofów. Występują tam głównie osady wskazujące na w 100% środowisko lądowe oraz w 100% środowisko morskie. Dlaczego w miedarach jest tak dużo osobników? Otóż najwidoczniej Tanystrof lubił coś dokładnie pomiędzy. To znaczy bardzo płytkie zbiorniki wodne, w których szyja mogła mu się przydać do łapania ryb, a jednocześnie nie wymagało to dużej ilości pływania. Podejrzewamy, że Tanystrofy wychodziły na ląd tylko na randki, to znaczy w sprawach godowych. Oczywiście mamy mnóstwo dowodów na jego życie w wodzie, ale brakuje dowodów na życie na lądzie. Mimo to Tanystrof nie ma dużo adaptacji do wodnego trybu życia. Jego prawnuki to dinozaury, pterozaury, ptaki i krokodyle.
I w tej linii ewolucyjnej nie ma dużo form przystosowanych do wodnego trybu życia, dlatego jest tak fascynującym unikatem. U gadów wodnych zazwyczaj szerzej rozbudowana jest przednia część ciała. Wiecie, obręcz barkowa, kończyny przednie. Po prostu dociążanie przodu, aby płuca nie wybijały zwierzęcia do góry. U Tanystrofa natomiast to kończyny tylne były dużo bardziej rozwinięte i to one stanowiły główne źródło napędu w wodzie. Kiedy Adam pokazał mi te cieniutkie, 2-metrowe żebra, to było chyba nieporównywalne do niczego, co widziałem wcześniej. Fragmenty kostki szerokości może z centymetra, długości 2 metrów. Oczywiście większość szczątków nie została jeszcze opublikowana i nie mogłem wam ich pokazać, ale widziałem te długie kręgi, widziałem kości kończyn, miednice i dziękuję ci, Adam, że mogłem być tego wszystkiego świadkiem. A przed państwem powód, dla którego zdecydowałem się zrobić ten film. Tanystropheus conspicus, Polska, 240 milionów lat temu. Zbierając skamieniałości w Sadowej Górze, postanowiliśmy tym tematem podzielić się z panią Agnieszką Hećko, która była wtedy geologiem powiatowym w Jaworznie. Po prostu pokazać te skamieniałości i też rozmawiać na temat właśnie potencjału Sadowej Góry. No i równolegle tak naprawdę tutaj ze strony miasta wyszedł temat właśnie utworzenia czegoś na kształt właśnie takiego parku geologicznego, gdzie to dziedzictwo przyrodnicze zostanie w jakiś sposób objęte ochroną i też udostępnione społeczeństwu. I mówię tutaj właśnie o geosferze, która w tej chwili tutaj bardzo fajnie funkcjonuje. W 2012 roku geosfera jeszcze nie istniała, ona była tak naprawdę w trakcie budowy. O ile się nie mylę, to została ona oficjalnie otwarta w 2014 roku, więc tak naprawdę nasze prace trwały niejako równolegle do właśnie powstawania geosfery. Pamiętam, jak my właśnie odkopywaliśmy okazy, natomiast pracownicy budowlani tak naprawdę pracowali równolegle obok nas, właśnie tam wykładając kamieniem ścieżki. No było to bardzo fajne, bo przy okazji tych prac budowlanych też udało nam się znaleźć kości. Świadomy turysta odwiedzający geosferę, jego wprawne oko jest w stanie na tych murach, na tych ścieżkach, które znajdują się na terenie geosfery, właśnie znaleźć, zidentyfikować jakieś fragmenty kości bądź muszle, więc jest to też fajne doświadczenie, że taka osoba odwiedzająca przyjeżdża tam i może tutaj tego typu rzeczy znaleźć. Nowoczesny park edukacyjny z elementami geologii, paleontologii oraz lokalnym muzeum. Powstały w 2012 roku i zbudowany na terenie dawnego kamieniołomu Sadowa Góra. Dzięki miejscom takim jak to, historia geologiczna regionu nie zostanie zapomniana. Odkrycia osadów muszlowych w Jaworznie wspierały rozwój XIX-wiecznego górnictwa, wapienia i cementownictwa, które z kolei umożliwiły też industrializację regionu. Środkowy Trias na obszarze Górnego Śląska stanowi jeden z kluczowych rozdziałów historii paleogeograficznej Europy Środkowej. Do najbardziej znanych stanowisk należą także Żyglin, Żyrowa, Tarnów Opolski, Krapkowice, Balin, Żelazna, Byczyna i wiele innych. Każde z tych miejsc reprezentuje fragment większej układanki. Od płytkowodnych wapieni muszlowych przez facje lagunowe i dolomitowe, aż po słynne margle gogolińskie, będące światowej klasy stanowiskiem referencyjnym. Zresztą do dziś w każdym z tych rejonów możecie podziwiać skamieniałości w ścianach niektórych domów lub w kamiennych ogrodzeniach.
Pierwsza publikacja na temat miedar to w zasadzie głównie zasługa Piotrka Rozwalaka, który przyjechał tutaj z Poznania jako student geologii, któremu się bardzo spodobała paleontologia, więc postanowił zrobić pracę magisterską na ten temat. Dałem mu dużo próbek skalnych, on je rozpuścił, zaangażował całą grupę swoich kolegów i koleżanek, którzy pod mikroskopem wybierali te kosteczki i łuseczki i później wspólnie z Wojtkiem Pawlakiem opisaliśmy całe wielkie zróżnicowanie ryb i zwierząt pływających z miedar. My tutaj na opuszczonym terenie, gdzie kiedyś była cegielnia, prowadzimy całkiem spore prace ziemne. Na wszystko zgadza się właściciel, przyjeżdża do nas i mówi: panowie, to co robicie jest super, jest bardzo ważne, nauka się powinna rozwijać, dajecie szansę tutaj młodym ludziom na robienie doktoratów, prac magisterskich, ja was w pełni wspieram, więc panie Krzysztofie, wielkie dzięki. Właścicielem tego terenu jest pan Krzysztof Pielka, który od początku naprawdę był dla nas bardzo życzliwy i nas w tym projekcie wspierał. Skoro mówimy o współpracy ze społecznością lokalną, to jeszcze oczywiście wspomnę o obecnym sołtysie, panu Wojciechu Nawrockim, Wojtku, z którym też mamy świetną współpracę. Zawsze odbiera telefon, o cokolwiek go poproszę, to nam od razu załatwi, poda numer i naprawdę wielkie dzięki. I też mamy świetną współpracę z księdzem proboszczem. Jak kiedyś chcieliśmy zrobić spotkanie dla wszystkich mieszkańców wsi i po prostu pokazać im to stanowisko i co my tam wykopujemy, zgodził się, żeby w czasie ogłoszeń parafialnych zaprosić wszystkich mieszkańców na stanowisko i rzeczywiście o 15 godzinie mieliśmy tłum mieszkańców łącznie ze wszystkimi księżmi, którzy przyszli i wysłuchali takiej pogadanki na temat znalezisk, które tam znajdujemy i mogli namacalnie zobaczyć odsłonięte dopiero co skamieniałości sprzed 240 milionów lat. Dlatego namawiamy gminę Zbrosławice, żeby tutaj powstało muzeum, żeby w Miedarach zbudować muzeum, tak jak jest w Lisowicach. Bardzo ładne muzeum, żeby i tutaj mieszkańcy Śląska i różni turyści mogli zobaczyć, jakie skarby kryje w sobie miedarska ziemia. Od samego początku spotkaliśmy się z życzliwością, z gościną. Sołtys użyczył nam świetlicę, wtedy jeszcze pan Herbert Kubka, żebyśmy mogli w świetlicy gminnej przez miesiąc spać, korzystać z kuchni bez żadnych opłat. Także to jest rzeczywiście też wielki gest ze strony gminy. Gmina też nas co roku zaprasza na takie święto gminy, tak zwane Dramatalia, bo jest nad rzeką Dramą. I przyjeżdżamy, pokazujemy nasze skamieniałości i wiele osób jest zainteresowanych, pyta, nie dowierza, 240 milionów lat, takie kości w Miedarach, jak to możliwe? No ale jak widzą na własne oczy te skamieniałości, jak przychodzą do szkoły odebrać swoje dzieci i widzą je w gablocie, no to już coraz bardziej są przekonani, że mają u siebie rzeczywiście wielki skarb, że mają rzeczy, które są wyjątkowe naprawdę w skali światowej. I mogą być z tego dumni. Michał Stachacz, odkrywca stanowiska w Miedarach. Pracuje jako adiunkt z habilitacją w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2024 roku uzyskał habilitację, a jego praca dotyczyła ichnologii właśnie wapienia muszlowego Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Krzysztof Spałek, biolog z Uniwersytetu Opolskiego, odkrył w Krasiejowie jedne z pierwszych kości triasowych zwierząt w latach 90. XX wieku. W 1999 uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował jako adiunkt na Uniwersytecie Opolskim w katedrze biosystematyki, w zakładzie geobotaniki i ochrony szaty roślinnej. Ku jego pamięci wydano książki Przewodnik terenowy dedykowany pamięci Krzysztofa Spałka oraz Przerwany lot barwnego motyla. Krzysztof Spałek zmarł w wieku zaledwie 49 lat i to on zdecydował się przekazać informacje na temat skamieniałości naukowcom. Dziś jest uznawany za jednego z odkrywców stanowiska w Krasiejowie. No i rzecz dalej się ciągnie w odniesieniu i do Krasiejowa, i do Miedar, i innych stanowisk, również w Górach Świętokrzyskich. Ekspandowało to dalej, no i dzięki temu
polska paleontologia kręgowców rozszerzyła się na środowiska i materiały europejskie, czyli górnośląskie najpierw. No i właściwie to wszystko, co pamiętam z tych dawnych, dobrych czasów, kiedy byłem jeszcze aktywny zawodowo i nie byłem tylko emerytem w Instytucie Paleobiologii i na Uniwersytecie Warszawskim. Drogi pamiętniczku, poznałem wspaniałych ludzi, ociekających pasją i zaangażowaniem. To nie jest koniec, to dopiero początek. Mamy jeszcze dużo roboty do zrobienia i mam jeszcze sporo stanowisk na liście. Wśród nich najbliższe mojemu sercu. Postaram się wypuścić film najszybciej, jak to tylko możliwe, ale niestety w grę wchodzi trochę papierologii. Bo chodzi tu o tropy naszych polskich dinozaurów. A z racji ich stanu zachowania oraz ich liczebności mam wam dużo do opowiedzenia.